5 proroctw zwiastujących koniec czasu, ponowne przyjście Jezusa Chrystusa, 3 dni ciemności oraz nadejście Antychrysta. Proroctwo pierwsze, Johannsfried. Johannes był austriackim mnichem z zakonu świętego Jana, który zmarł w 1257 roku naszej ery. Kiedy nadejdzie wielki czas, w którym ludzkość stanie przed ostatnią, ciężką próbą, zapowiadać go będą uderzające zmiany w przyrodzie, zmiany między zimnem a ciepłem staną się bardziej intensywne, burze będą miały bardziej katastrofalne skutki, trzęsienia ziemi zniszczą większe obszary, a morza zaleją wiele nizin. Nie wszystko to będzie wynikiem przyczyn naturalnych, ale człowiek przeniknie do wnętrzności ziemi i sięgnie do chmur, hazardując się z własnym istnieniem. Zanim moce zniszczenia zdołają zrealizować swój plan, wszechświat pogrąży się w bezładzie. Kiedy noce wypełnią się intensywniejszym zimnem, a dzień ciepłem, w przyrodzie rozpocznie się nowe życie. Ciepło oznacza promieniowanie ziemi, zimno, słabnące światło słońca. Uświadomicie sobie, że światło słoneczne stało się odczuwalnie słabsze. Gdy nawet wasze sztuczne światło przestanie służyć, wielkie wydarzenie na firmamencie będzie bliskie. Do tego czasu ludzkość będzie ogarnięta przerażeniem. Ptaki będą jak gady i nie będą używać swoich skrzydeł. Zwierzęta lądowe, w strachu i niepokoju, podniosą taki zgiełk, że zatrżą ludzkie serca. Ludzie będą uciekać ze swoich domów, aby nie widzieć tego dziwnego zdarzenia. W końcu nastanie całkowita ciemność, która będzie trwała przez 3 dni i 3 noce. W tym czasie ludzie, pozbawieni mocy światła, zapadną w sen podobny do trzemki, z którego wielu się nie obudzi, zwłaszcza ci, którzy nie mają iskry życia duchowego. Kiedy słońce znów wzejdzie i wyłoni się, ziemia będzie pokryta kocem popiołu. Jak śnieg w zimie, z tą różnicą, że popiół będzie miał kolor siarki. Wilgotna mgła będzie unosić się z ziemi, rozświetlona przez gazy i lastę. Wśród ludzkości będzie więcej zabitych niż było ofiar we wszystkich wojnach. W mieszkaniach dzieci światłości będzie czytana Księga Objawień, a w pałacach Kościoła będą oczekiwać na przybycie wielkiej komety. 7 dnia po powrocie światła ziemia wchłonie popioły i uformuje taką płodność, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczyła. Ci, którzy przeżyją, będą w pokoju głosić naukę i ustanowią tysiąclecie, zapowiedziane przez Mesjasza w świetle prawdziwej braterskiej i siostrzanej miłości na chwałę Stwórcy i dla błogosławieństwa całej ludzkości. Proroctwo drugie, siostra Palma Maria. Siostra Palma Maria żyła we Włoszech w 1800 roku. Nastąpią 3 dni ciemności, podczas których atmosfera zostanie zainfekowana przez niezliczone diabły, które spowodują śmierć wielkich rzesz niewiernych i niegodziwców. Tylko błogosławione świece będą w stanie dać światło i uchronić wiernych katolików od tej nadchodzącej plagi. Na niebie pojawią się nadprzyrodzone zjawiska. Ma być krótka, ale wściekła wojna, podczas której wrogowie religii i ludzkości zostaną powszechnie zniszczeni. Nastąpi ogólne oczyszczenie świata i powszechny triumf Kościoła. Proroctwo trzecie, siostra Marii. Siostra Marii była zakonnicą we Francji, która miała apokaliptyczną wizję na początku XIX wieku. Będą 3 dni ciągłej ciemności. Podczas tych strasznych ciemności będą się paliły tylko świece, które zostały pobłogosławione. 1 świeca starczy na 3 dni, ale w domach bezbożnych nie będą się one paliły. W ciągu tych 3 dni pojawią się demony w strasznych i odrażających formach i sprawią, że powietrze będzie rozbrzmiewać przerażającymi bluźnierstwami.
Promienie i błyski będą przenikać przez ulice o niezwykłej porze roku. Morze cofnie się w spienionych falach na ziemi. Zaiste, nasza planeta stanie się jednym wielkim cmentarzem. Ciała bezbożnych, jak i tych sprawiedliwych pokryją ziemię. Głód, który nastąpi, będzie ogromny, cała roślinność ziemi zostanie zniszczona, jak również 3/4 ludzkości. Kryzys nadejdzie nagle, a klęska będzie powszechna. Proroctwo 4. Święty Eferm. Święty Eferm był diakonem i pustelnikiem, należy do jednych z najwybitniejszych doktorów Kościoła katolickiego. Święty Eferm urodził się w mieście Nisibis w około 306 roku naszej ery. Dowiedzmy się, moi przyjaciele, w jakiej formie przyjdzie na ziemię bezwstydny wąż, skoro Odkupiciel, pragnąc zbawić cały rodzaj ludzki, narodził się z dziewicy i w ludzkiej postaci zmiażdżył wroga świętą mocą swej boskiej głowy. To wtedy wróg, dowiedziawszy się, że znowu Pan przyjdzie z nieba w chwale swej boskości, zamyślił przybrać postać Jego przyjścia i zwieść wszystkich ludzi. W postaci Jego przyjdzie ten, co wszystko zanieczyszcza, jako chytry złodziej, aby zwodzić wszystkie istoty. Pokorny i łagodny, nienawidzący mowy niesprawiedliwych, obalający wszystkie bożki, czczący pobożność, dobry miłośnik ubogich, nader sprawiedliwy, w sumie dobrze usposobiony, miły dla wszystkich. Aby zjednać wszystkich, on knuje przebiegle, że może być kochany wkrótce przez ludy, ani darów nie przyjmuje, ani nie mówi w gniewie. On pokazuje siebie nie ponury, ale zawsze wesoły. I we wszystkich tych dobrze zaplanowanych planach zwodzi świat tak długo, jak długo będzie rządził. Gdy bowiem wiele ludów i narodów ujrzy tak wielkie cnoty, sprawiedliwe czyny i moc, wszyscy jednomyślni staną się i z wielką radością ukoronują go, mówiąc jeden do drugiego, nie znaleziono drugiego tak dobrego i sprawiedliwego. Bezwstydnik bowiem, chwytając się władzy, wysyła swoje demony na wszystkie krańce ziemi, aby obwieściły wszystkim, że pojawił się wielki król w chwale, chodźcie tam i zobaczcie. Zgromadzą się ludy i przyjdą, aby ujrzeć Boga, i tłumy ludów przylgną do Niego, i wszyscy zaprą się własnego Boga, i zaproszą swoich bliźnich, aby chwalili Syna zatracenia, i jeden na drugiego padną, i wzajemnie się zniszczą. Wyolbrzymiając swoje cuda, czyniąc swoje znaki, zwodząc, a nie objawiając ich w prawdzie, w taki sposób tyran usuwa góry i symuluje fałszywie, a nie prawdziwie, podczas gdy tłumy stoją z boku, a wiele narodów i ludów oklaskuje go za jego złudzenia. Znowu ten sam smok wyciąga ręce i zbiera mnóstwo gadów i ptaków, podobnie porusza się po powierzchni głębin i jak po suchej ziemi chodzi po niej. Ale on symuluje te rzeczy. Błyskawice będą jego sługami i będą oznaczać jego nadejście, demony będą stanowić jego siły, a książęta demonów będą jego uczniami, do dalekich krain wyśle kapitanów swoich zespołów, którzy będą udzielać cnoty i uzdrowienia. Wielki konflikt, bracia, w tych czasach wśród wszystkich ludzi, ale szczególnie wśród wiernych, kiedy będą znaki i cuda czynione przez smoka w wielkiej obfitości, kiedy on znowu objawi się jako Bóg w przerażających fantazmatach latających w powietrzu, i pokaże wszystkie demony w postaciach aniołów latające w popłochu przed tyranem, ponieważ on głośno woła, zmieniając swoje postacie, aby wzbudzić nieskończony strach we wszystkich ludziach. Wtedy niebo nie będzie już padać, ziemia nie będzie już rodzić owoców, źródła się wyczerpią, rzeki staną się suche, zioła nie będą kiełkować, trawa nie będzie rosnąć, drzewa obumrą od korzeni i nie będą wydawać owoców, ryby morskie i potwory w morzu wymrą, i tak powiedzą, że zepsuty odór wydziela się z przerażającym rykiem, że ludzie upadną i zginą z przerażenia.
I wtedy ze zgrozy będzie jęczeć i stękać całe życie, gdy wszyscy zobaczą bezlitosne cierpienie, które ogarnia ich w nocy i w dzień, i nigdzie nie znajdą pożywienia, którym mogliby się napełnić. Albowiem surowi zarządcy ludu zostaną wyznaczeni każdy na swoim miejscu, a kto nosi przy sobie pieczęć tyrana, może kupić trochę jedzenia. Lecz zanim to nastąpi, Pan pośle Eliasza i Enocha współczującego, aby ogłosili cześć rodzajowi ludzkiemu i jawnie ogłosili wszystkim znajomość Boga, aby nie wierzyli i nie byli posłuszni fałszywemu ze strachu, wołając i mówiąc: Zwodziciel, o ludzie, to on, niech nikt w niego nie wierzy. Lecz niewielu jest takich, którzy wtedy będą posłuszni i uwierzą w słowa tych dwóch proroków. Dlatego też wielu świętych, jak wielu jest wtedy znalezionych, gdy tylko usłyszą o przyjściu człowieka zepsucia, szybko uciekają na pustynię i ukrywają się na pustyniach, w górach i jaskiniach ze strachu, i sypią ziemię i popiół na swoje głowy, pozbawieni środków do życia, i płaczą dniem i nocą z wielką pokorą. I to będzie im dane przez Boga Świętego, a łaska doprowadzi ich do miejsc wyznaczonych. Lecz wszyscy, którzy mieszkają na wschodzie ziemi, polecą na zachód przez swój wielki strach, a ci, którzy mieszkają pod zachodzącym słońcem, aż do jego wschodu, polecą z drżeniem. Na koniec jak błyskawica z nieba przyjdzie Bóg, nasz Król i nieśmiertelny oblubieniec, na obłokach z chwałą niewyobrażalną. A za jego chwałą będą biegły zastępy aniołów i archaniołów, wszyscy zionący płomieniami, i rzeka pełna ognia, z przerażającym hukiem. Jakże więc wytrzymamy, bracia moi umiłowani, gdy ujrzymy ognistą rzekę, wypływającą w furii jak dziki, wzburzony ocean, i wzgórza i doliny trawiące, i cały świat, i jego dzieła. Wtedy, umiłowani, z tym ogniem rzeki ustąpią, źródła znikną, morze wyschnie, powietrze będzie wzburzone, gwiazdy wypadną z nieba, słońce zostanie pochłonięte, księżyc przeminie, niebiosa zwiną się jak zwój. Proroctwo 5, Rigord z zakonu Saint Denis. W tym czasie od morza powstanie bardzo silny wiatr, który wzbudzi grozę w sercach ludzi, i podniesie piasek i pył z powierzchni ziemi, aż pokryje drzewa i wieże. A w powietrzu będą słyszalne trzęsienia ziemi i grzmoty, i głosy, które wzbudzą grozę w sercach ludzi, i wszystkie kraje zostaną pokryte piaskiem i pyłem. Wiatr ten bowiem powstanie od zachodniego narożnika, obejmując wszystkie kraje Egiptu i Etiopii, a także ziemię Rzymu. Po tych wydarzeniach związanych z wiatrami nastąpi 5 cudów jeden po drugim. Po pierwsze, ze wschodu powstanie najmądrzejszy człowiek, który będzie miał wiedzę o tajemnej mądrości, to znaczy o mądrości, która jest ponad człowiekiem. I będzie chodził w sprawiedliwości, i będzie nauczał prawa prawdy, i sprawi, że wielu powróci do prostych obyczajów z ciemności i niewiedzy, i z niewiary na drogę prawdy, i będzie pouczał grzeszników na drogę sprawiedliwości, i nie będzie się szczycił tym, że zaliczono go do proroków. Po drugie, wyjdzie człowiek z Elamu i zgromadzi mnóstwo wielkich sił, i będzie prowadził wielką wojnę przeciwko narodom, i nie będzie żył długo. Po trzecie, powstanie inny człowiek, który będzie mówił, że jest prorokiem. Będzie on trzymał w ręku księgę i powie, że został posłany przez Boga i jego proroków. I swoimi naukami sprowadzi na manowce wiele narodów, a jeszcze więcej uwiedzie. Lecz to, co będzie prorokował, przyjdzie na jego własną głowę. I on także nie będzie żył długo. Po czwarte, będzie widziana kometa na niebie, gwiazda, to znaczy z ogonem lub wyrostkiem, a to zjawisko będzie oznaczać zniszczenie i zamęt, i ciężkie spory, i wstrzymanie deszczu, i wyschnięcie ziemi, i potężne bitwy, i spływanie krwi po ziemi na wschodzie.
a sprawiedliwi i prawdziwie sprawiedliwi będą uciskani, i będą cierpieć prześladowania, a dom modlitwy będzie zniszczony. Po piąte, nastąpi zaćmienie słońca, jak barwa ognia, aż całe ciało słońca będzie przesłonięte, a w czasie zaćmienia będzie taka ciemność nad ziemią, jaka jest o północy w te noce, kiedy nie ma światła księżyca, w dniach deszczów.